Cześć, witajcie moi kochani, witam bardzo, ale to bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie Zagrajmy w Invincible, czyli Invincible, przepraszam. Czyli tej gierce stworzonej przez Polaków ze Star Wars Industries, które jakiś czas temu miało spore zwolnienia na swoim liczniku. Nie wiem, który bym wolał. Może ten profil będzie fajny. Zobaczymy, jak się ustawi kolor za chwilę. Ostatnie odcinki nagrywałem na streamie, ale ta gra kompletnie nie lubi się z moim komputerem. Nie wiem dlaczego. Dlatego, że moja kamerka plus DLSS to są technologie używane przez kartę graficzną. Być może mój 2080 Ti już ma swój najlepszy czas za sobą. Zresztą jak już wychodził, to było wiadomo, że ten czas nie jest zbyt długi. Mimo że karta graficzna kosztowała notabene kurwa 5500, to jest absurdalną kwotą. Ale bez obaw, 480 znowu kosztuje 5500, a 480 wciąż kosztuje 2,5-3 tysiące używana. Więc biorąc pod uwagę, że moja nie była używana w sposób tak absurdalny, to może by się nawet opłacało, to znaczy opłacało, kurwa, no by się nie opłacało, nie, ale byłaby opcja, tylko DLSS bym wyłączył na tryb zbalansowany. No ta gra ma coś w sobie, nie wiem co, ale coś w sobie ma. Takiego, co powoduje, że niezbyt dobrze działa. To mi przypomina, dlaczego lubię grać z konsoli. Aha, czyli według gry ja mógłbym jeszcze trochę podjechać, tak? No widzicie, nawet teraz, kurde. Doczytywanie tak zajeżdża? Nie rozumiem tego. Bardzo zawiedziony. Zmniejszmy cieniowanie. Zobaczymy. Widzicie, w tych takich miejscach przełomowych. Tam, gdzie coś się doczytuje. Nie wiem. Okay, the rover's hidden. I still don't think I'll gain anything from it, but... You've yet to find a convenient hideout for yourself. Some object is flying over their base. Can you tell me more? Oh, shit. I think I'm too far away. I headed into... It's a field base. Multi-module. For about several dozen people. Rather well equipped. They have a second antimat. As if the first one wasn't enough. Is it active? Probably not, but Proton alone knows. There's lots of transporters here. I'm not surprised. Missions with a large crew, transport modules were an integral part of the field camp. Remind me, how many crew members were they supposed to send on the Invincible? Over 100. Great. What about people? Can you see anyone? Not yet. Maybe they're hiding in modules. Most of them for sure, but I'd be surprised if they didn't assign anyone to guard duty. I see someone. Just one? Wygląda jak robot. Oh, yes. Is that all? I think so. And please keep going. You can assume that their equipment has already detected your presence. Or it will soon enough. There's no point in further postponing the inevitable. Still, I'm glad that I stopped. I feel better knowing that there's no heavily armed military waiting for me there. Me too, Doctor. Me too.
We'll most likely lose contact soon. So let me be clear. It won't be easy to gain their trust. Things can go wrong, even if you can prove that you came to them of your own free will. If there's an escalation, remember one thing. I'll do everything in my power to negotiate your safe return to the Commonwealth. Worst case scenario, we'll opt for a prisoner exchange. Until then, please cooperate with them. And during the interrogation, don't resist. Astrobiologists generally do not possess information that's sensitive to the Commonwealth. At worst, you'll give away the details of our last mission. 𝐓𝐴, you're forgetting that I want to talk to them. As one human to another, not as enemies. I hope you're right, Doctor. But even if we disregard decades of mutual enmity, we must keep in mind human nature. 𝗓𝐴 Just because you want to talk to them doesn't mean they'll listen. I'd rather expect they'll be asking the questions and you'll be answering them. What? There's no one here. Nobody. Impossible. Even if there aren't many of them in the camp, someone would have noticed you. I'm not blind, sir. There's really no one here. Don't get out yet. I'm going. What have I got to lose anyway? Your life, Doctor. I'm going in. Clear. For now. I can't hear anyone either. Moving on. Still quiet. It's eerie. Ale że nikogo nie ma? Serio? I'm at the central module. In the headquarters. You walked in, just like that. Yeah? The doors were open. Unbelievable. Just unbelievable. I have a record of their mission. Each step, location, units, including dates. I'm all ears. Day 0, landing place. Their main ship's in sector AQ-28. The Invincible? What? They didn't move it? Seems so. I'll try to track it down. Please tell me what else is in there. 𝐸𝐴 became interested in the ocean. They got there on the 7th day. Quite late. Czy my wejdziemy pod wodę? Before setting up this base, they were stationed not far from here, but seemed very determined to reach this area. They dug a vast system of tunnels. When did they finally get here? On the 15th day of the mission. They conducted research and during excavations found, you won't guess, metal structures. So we had no chance to outrun them. Yeah. And they were already at an advanced stage of works when we were still in orbit. In the end, they sent a convoy to a neighboring sector. So that was their last move. Well, there's no information about their return. Maybe I'll find them there. Highly probable. Do you know what the current day of their mission is? They left on the 25th day. That's all I know. Well, I can't back out now. I have to follow them. Well, it's your decision. Although I admit I'm also starting to wonder what you'll find. People, 𝐸𝐴. They must be somewhere. I'm sending a satellite. Soon I'll have an image of the area where the ship landed. We'll see if the Invincible's still there. I'll continue to search their base. On the 24th day, they sent a convoy north to the sector. Oh, to the sector where I found 𝐓𝐴. You suspect they went after him, having detected his signal? Oh, surely they could detect him. They could have detected all of us. But would they really do something about it? Well, for some reason they left their base. I'm assuming that has something to do with it. 𝐸𝐴, this doesn't make any sense. You can't just wrap up the whole operation. Anyway, the first thing they would take were vehicles and equipment. Only the people are missing here.
Hmm. I co, nic już? Sprawdź górny poziom. Jaki kurwa górny poziom? Jak? Halo? Aha. Dziwne. They've got a device for intercepting alarm signals. There isn't much of it. Single record. I'm at the control station. Several units can be controlled from here. I wonder which. Oh, damn. One's unavailable. Probably out of reach, or they took it. I got the feed. But I can't get it to move. It's got a weak signal. Must be too far away. Mhm. Balon? One is a flying unit. Some sort of probe. Flying over the base. Correct. Can you extract data from it? Sure. Never too much data. Especially in the current situation. I just need to find a place to land it. I landed the probe. Gonna check it in a spare moment. Dobra. Dobra. Coś jeszcze? Mogę coś tu kliknąć? O! Tu. O, coś tam wyłączyłem. Force field's down. I open the passage. We can follow the convoy route now. When you're ready, Doctor. Dobra, ja bym chciał te dane zdobyć. One more minute, and our satellite will be over that ship. Dobra, miejsce lądowania. Clouds are low. To był ten dron? Unfortunately, the ship's not here. Neither there or... Are you still looking? Not here either. Ah, bingo.
Yes? Found it. They're still on the planet. Didn't fly away. Good to know. Thank you. A coś tu się odjebało, dlaczego tu nie ma ani jednego człowieka? First images from this area. If it's been flying long enough, it may store important information. It photographed the moment of my arrival. I'm on the slides. We already know that. Is there something else? No, the base is empty. The probe must have just started recording. Okay, finished. There wasn't much of it, really. Dobra, skoro to już mamy, wsiadamy do wozu, jedziemy dalej. Gdzieś tam na dół trzeba zjechać, co? Tędy? Może? Dobra, i teraz tak. Gdzieś w tej dziurze chyba było pole siłowe. No i nasze działanie to potencjalnie wyłączyło. O! Tu prawdopodobnie te pole siłowe było. Jasna, focus. I'm leaving the base. Going after the convoy. Down you go, oh bright sun. Time to let the night in. For my legs are heavy, and the field is not inviting. Legs become too heavy, hands become too weary. Down you go, oh bright sun. Night is not that scary. Hide behind the dark woods while we're running barefoot. Okej, wysiadłem. Ale jak się dowiedzieć... O, jest... Nie, ale ja bym chciał się dowiedzieć, dokąd ja jadę w ogóle. Digging side B. Okay. To nie tu. Czekaj, czy ja mogę w samochodzie też włączyć mapę? Nice. Mhm. I've driven into a side location. They were very active here too.
obtaining research material from the walls surrounding the valley, cutting out blocks of rock. Were they performing geological research? Huh? Where have you gone, buddy? 𝐓𝐴, one of the robots moved away from the perimeter. It stands all by itself, on a distant hill. It's active, I guess. Doesn't it know how to get back? Do you think it's worth investigating? I guess everything's worth investigating now. Dobra, i co z tym robotem? Mordo, jak tam się do ciebie dostać w ogóle? Jak żeś tam wlazł? You're damn right, something new. A saucer. If it's operational, it could be my chance to leave this planet. Yes, it can work. I'll assist you if needed. Nie czaję, dlaczego ta gra tak klatkuje w takich miejscach? Nie paje mają. Konwoj PAW. Well, I've got to the place where they were digging. It's hard to miss. They set up a huge machine at the center. It must weigh thousands of tons. The ship that brought all of this must be... Gigantic, yes. The Invincible surpasses any of our units, even the largest orbital stations. In my opinion, it's a bit excessive. The excavator has a massive work area. They had photos of the site in the database, taken before they started digging. It's unrecognizable. Inside, there's a structure. Yes, a metal one. Similar to the ones on the surface. But these are completely hidden underground. Gives me the chills just knowing it's not far from here. Well, maybe you won't have to see it at all. There's also a couple of smaller cranes here. In comparison to the Colossus, they look like it's pups. Yes, I got it. They are big machines. Bigger than ours. Interesting. They found a sizable object deep underground. Stands out from the rest. It's not a part of the structures, but rather an independent, autonomous machine. Also metal. Yes.
So, a robot? Or something else that finally looks familiar? Well, it looks a lot more like a robot than the other structures. Dobra, i to jest ta droga, tak? Dobra, to jedziemy dalej. Już jakie kształty tu robi. Dobra, czy to jest w tą stronę? Tak, w tę stronę. Dobrze, ale to będzie wszystko na dzisiaj. Dziękuję bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia. No i cześć. Dziękuję bardzo za oglądanie mojego materiału. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli Wam się spodobało, pamiętajcie, żeby kliknąć kciuk w górę, zasubskrybować i kliknąć dzwoneczek. Wszystko, aby zawsze być na bieżąco. Jeżeli macie coś do napisania, napiszcie komentarz, dzięki temu będę wiedział, że jesteście, że Wam się podoba i przede wszystkim, że chcecie, żeby tych materiałów pojawiało się więcej. Dodatkowo, jeżeli chcecie się wdzięczyć za to, co robię i podoba Wam się moja praca, pamiętajcie, że możecie kliknąć w moją nazwę, wejdziecie do strony głównej mojego kanału, kliknąć opcję wesprzyj i za 2 zł, 10 albo 30 zostaniesz wspierającymi według Waszej tutaj chęci i potrzeby oddania trochę tej dobroci w moją stronę. Dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, do usłyszenia i życzę Wam miłego. Bardzo serdecznie dziękuję wszelkim wspierającym za to, że jesteście. Dziękuję tym, którzy byliście wspierającymi i dziękuję wszystkim tym, którzy po tym właśnie filmiku zdecydowaliście się na wsparcie. Przede wszystkim to nie jest tak, że wspieracie osobę, która ma tysiące widzów. Wspieracie małą społeczność, której dzięki każdej osobie z Was, każdej złotówce, którą mi przelejecie, każdym 2 złotym, które jesteście wspierającymi ptasiakami, za każdą tą jedną osobę bardzo serdecznie dziękuję i za każdą tą złotówkę dziękuję, ponieważ dzięki temu po prostu mam chęci, mam motywację i przede wszystkim mam dodatkowe finanse, które pozwalają utrzymać ten kanał i utrzymać wszystko, co się wokół niego dzieje, włącznie z kosztami prądu, kosztami kupowania nowego sprzętu, kupowania nowych gier i w ogóle całego czasu, które spędzam, czy to nagrywając, czy to streamując i czy to, jeżeli w przypadku wielu sytuacji rozmawiając i wspierając osoby, które w jakiś sposób czują się gorzej. Więc moja działalność jest bardzo szeroka i cieszę się, że doceniacie ją. Jeżeli ktoś z Was czuje się gorzej i chciałby ze mną porozmawiać i ma jakieś takie problemy, możecie do mnie napisać, zagadać. Wszystko na Discordzie, a link do Discorda w opisie.